mogę się za bardzo oddalać od obozu, bo szczerze mówiąc nic tu nie widać. A za chwilę robi się kompletnie ciemno. Tam jest kawalątek księżyca. Schowałem się na chwilę, bo jednak te odgłosy są dziwaczne. Tam śmieszne, co sobie człowiek wyobraża. Jak jesteśmy wychowani na kulturze multimedialnej, Blair Witch Project, twarze, kroki. Tak naprawdę to niesamowita cisza. Ale czad. W ogóle genialnie. Spało mi się tutaj niesamowicie. Do takiego mieszczucha jak ja to zaczynasz uwagę skierowywać do środka, na siebie, a nie na to wszystko, co cię rozprasza w mieście. Ta cisza, właściwie to nie jest cisza, bo to jest nieustające życie, jakieś tętniące. Ja za tym strasznie tęskniłem. Brakowało mi tego. Szczerze mówiąc, mi w ogóle przeszkadzacie trochę. O 6 rano miałem pobudkę, więc sobie to obszedłem. Nakręciłem, bo z tamtej strony te korzenie wyglądają jak jakiś w ogóle... Czułem się jak w Awatarze. Tu słońce zaczęło wychodzić. I czuć, że to wszystko ze sobą jakoś koegzystuje, no. Żyje. Jest takie wielkie, tętniące życie. Dosyć samotności, trzeba spotkać teraz parę osób. Czym jest las? Czym jest puszcza? A czym jest drzewo? Tu jest Puszcza jest najcenniejszym lasem Europy i jednym z najcenniejszych na świecie. Warto o tym mówić, warto to przypominać. Pewno większość z Was wie, że tak jest, ale sami wiecie, że do niszczenia wizerunku puszczy został zaprzęgnięty cały mechanizm, za którym stoją
za którym stoi Ministerstwo Środowiska, Lasy Państwowe, miliony złotych. Myślę, że w każdym miejscu i o każdej porze jest warto mówić o tym, jak puszcza jest cenna, dlaczego powinna być chroniona. I idziemy swoimi nockami. Drzewo dla mnie jest przede wszystkim żywym organizmem. Drzewo jest dla mnie bardzo majestatycznym, żyjącym w swoim tempie, dla nas zupełnie niezrozumiałym organizmem, który jest też domem dla wielu innych organizmów i w tym sensie jest trochę takim symbolem życia. Zresztą kojarzy nam się z witalnością, z długowiecznością, szczególnie takie gatunki jak dąb. Drzewo jest jedną z najbardziej niezwykłych, najpiękniejszych istot na Ziemi. Bardzo ważnym elementem krajobrazu, czymś właśnie, przy czym warto się zatrzymać właśnie po to, żeby je pokontemplować, popodziwiać. Dla mnie drzewo jest najstarszą istotą na tym świecie, na Ziemi. Drzewo jest elementem puszczy. Drzewo można symbolizować na wiele sposobów, bo bardzo często mówi się, że co powinien zrobić mężczyzna? Spłodzić syna, postawić dom i posadzić drzewo. Można wypierdzielić nieźle. A to, zobacz, taki alien, co to jest? To jest grzyb saproksyliczny, prawdopodobna przyczyna śmierci tego dębu. No, ewidentnie już jest... Tak, jest spróchniałe, wcale nie jest martwe, ponieważ jest teraz w nim więcej życia niż było, gdy to drzewo jeszcze rosło. W jego próchnie rozwijają się kolejne gatunki chrząszczy. Gdybyśmy tutaj poszukali, na pewno znaleźlibyśmy dużo larw. Czyli tutaj mamy w ogóle takie miejsce, gdzie popadały drzewa, tak? Z różnych powodów. Dynamika puszczy, po prostu. Tutaj przyczyną tego, że padł świerk, była obecność kornika drukarza, Aha. gatunku, który... No tu widać dobrze, nie? Tak, tutaj widzimy korę, widzisz. tak, ze śladami, z korytarzami kornika drukarza, a więc sprawcy całego zamieszania. A jego tutaj nie ma już. Już nie ma, już sobie wyleciał, formy imagalne, czyli dorosłe, już wyfrunęły zasiedlać Czyli w ogóle kornik lata. kolnik lata, jak najbardziej. Gdy jest larwą, przemieszcza się po takich korytarzach, no i wtedy spędza tę część życia pod korą, a gdy już osiąga dorosłość, to wylatuje. Rozumiem. Czyli to, że te drzewa leżą, to nie jest koniec życia jakiegoś puszczy, tylko właściwie tu wszystko Absolutnie teraz nie. bucha życiem, tak? Tak, to jest właśnie tak, jak powinno to w puszczy wyglądać, czyli drzewo się przewraca i zostaje jako baza pokarmowa. Tutaj jest olbrzymi magazyn biomasy, w nim się będą rozwijały teraz różne gatunki grzybów, owadów. Po prostu naturalny obieg materii. Przeciętnie w normalnym nadleśnictwie, jeżeli w taką pułapkę feromonową łapie się około 300 korników, to już jest alarm, że coś się dzieje, że należy to obserwować, należy podejmować działania profilaktyczne. Natomiast to, co powiedzieliśmy, jeżeli złapało się 6,5 miliona korników, to świadczy o skali, jaką mamy w Puszczy Białowieskiej. Warto też dodać, że z jednego takiego zasiedlonego drzewa świerkowego przez korniki, ten kornik może zasiedlić kolejnych 30, a takich etapów w ciągu roku może być do 5, więc bardzo łatwo sobie to przeliczyć, ile ten kornik drukarz, mimo że jest bardzo mały, może po prostu zabić drzew. Puszcza jest lepsza od lasu, ponieważ to jest, można powiedzieć, prawdziwy las, w którym zachodzą naturalne procesy, bez ingerencji człowieka. Drzewa osiągają ogromne rozmiary. Czyli co będzie na przykład za 100 lat, jak nie będziemy dotykać puszczy? Jak nie będziemy dotykać, no to ona się bardzo ładnie znaturalizuje, bo niestety w wielu miejscach ona jest przekształcona właśnie w las gospodarczy.
Może się zmienić cały drzewostan na przykład? W No, sensie zniknie teraz świerk, tak, bo go na zżarły przykład. korniki. Znaczy większość świerka, możliwe, że tam trochę zostanie. Ale rzeczywiście, drzewostan się zmieni, wchodzi na przykład dużo graba, Dębu? lipy, dębu też troszeczkę, tak. No. Chociaż leśnicy się martwią, że za mało tego dębu i trzeba go sadzić. Sobota, 22:40. Puszcza Białowieska. Jak się bawisz ty? Ja tak. Spróbuję teraz... chociaż to chyba niemożliwe, ale... Spróbuję, może się uda wcześniej zasnąć. Po to, żeby obudzić się na wschód słońca. To będzie chwilę po 4:00. Zobaczymy, może się uda. To mój widok z namiotu. Jest. Coraz więcej słońca się przebija. Przez moją białowieską dżunglę. No dawaj. Powiedz jeszcze coś. A? Mamy kontakt. Ile ma lat? Jest co, może 350, może 400, ale najbardziej niezwykłe jest to u tych dębów białowieskich, że to nie są grubasy takie jak na otwartym terenie, tylko takie strzeliste kolumny i wokół nich tutaj się kręci życie. Patrz, tu masz jakiś lisek, próbował kopać nory, tam się drą dzięcioły duże, młode, gdzieś mają dziuple w koronie. Ale najważniejsze jest to, że one co 6-7 lat, wszystkie dęby w Białowieży rzucają masę żołędzi. Jest taki totalny urodzaj i wtedy dziki mają co jeść, jelenie mają co jeść, sójki mają co jeść i to wszystko wybucha, a najbardziej wybuchają gryzonie. Jest eksplozja demograficzna. Nornice, myszy leśne, dzięki temu sowy mają co jeść, łasice mają co jeść i wszystko się tu rozmnaża, co je gryzonie na potęgę. Ale tak naprawdę wszystko kręci się wokół żołędzi. Wszystko się kręci wokół żołędzi. Piękny tytuł nowej książki. A tu co rośnie? Jest co, no, w takich martwych drzewach to tak naprawdę jest wszystko. Od martwych drzew zależy to całe bogactwo puszy. Dzięki tym martwym drzewom, wiesz, jest to wszystko, co mnie tutaj rajcuje. To jest trochę tak jak z rafą koralową, wiesz. Ona też w dużej mierze składa się z martwych koralowców i gdyby nie one, to by nie było tego całego bogactwa, więc dzięcioł trójpalczasty, mój ukochany z żółtą czapeczką, dziwak o 3 palcach, martwe świerki, bez nich nie ma go w ogóle. Dzięcioł białogrzbiety, super rzadki, bez martwych drzew liściastych nie ma go. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest dzięki martwym drzewom.
Bo to twoje królestwo tutaj. Dlaczego tu chciałaś przyjść? Wiesz co, bo to jest świetne miejsce, które tętni życiem. I chciałam ci pokazać, żebyś zrozumiał, o co w ogóle chodzi w tej puszczy, że wiesz, zobacz, co tu się dzieje za nami. Tutaj jest drzewo, które umarło, a tam masz mnóstwo młodych, które rosną na jego pniu. I to jest taki, nie wiem, chyba magiczny obrządek, który się tutaj dzieje. I strasznie lubię tu przychodzić, żeby jak największej ludzi móc pokazać, że puszcza jest w stanie się bronić sama, że sama najlepiej wie, co się tu powinno u niej wydarzyć, jakie drzewa się powinny pojawiać, jakie powinny... Czyli ona zniknąć. tak jakby sama sobie wybiera, co ma później sobie zasadzić? Tak, zobacz, na przykład tutaj masz powalone drzewo i obok są takie młodziutkie drzewka, które wyrosły w schronieniu i to jest niesamowite, bo na przykład gdyby przyszedł tutaj jakiś jeleń i chciałby się pożywić takim młodziutkim drzewkiem, to by się 3 razy zastanowił, bo bałby się, że uciekając na przykład przed wilkiem albo w ogóle płosząc się, bo tam Kurde, przyszliśmy, trzeba uważać. mógłby sobie połamać nogi. No, dlatego nie wchodzić lepiej do puszczy, wiesz? Tak. Nie, po puszczy trzeba chodzić, Nieodpowiednim na pewno. ale trzeba się przygotować, tak. I co na tym powalonym? Zobacz, tutaj, widzisz? Tu są nowe świerki po Tu prostu. są nowe świerki. On wyrasta w ogóle z tego, z tego On wyrasta z pnia. To jest niesamowicie cenne źródło pożywienia, takie coś niesłychane. No, to jest moje cudowne miejsce. Wiesz, ta przemiana, że żyje i się odradza. Lubię to bardzo. To ci chciałam pokazać, Dziękuję ci, żebyś kochana. wiedział. Teraz spróbuję stąd się wydostać. No, ostrożnie. Mówi się o Puszczy Białowieskiej, że ona jest naturalna, że ona jest pierwotna. Nie jest to prawdą. Jest to wytwór leśnika, tak naprawdę wytwór społeczeństwa i leśnika, bo oczywiście w tej historii też są błędy. 80, 70 lat temu rozwój wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim nauki był taki, że nasadzono zbyt dużo świerka, nasadzono zbyt dużo sosny w miejscach, gdzie powinny rosnąć dęby. Ale te miejsce, które tutaj jesteśmy, jest wynikiem tego, że leśnicy wiedzą, jak należy interpretować na podstawie wiedzy. Bo nauka leśna w Polsce jest rozwinięta i naprawiając te błędy, robimy to bardzo wolno, naśladując przyrodę, wszystko, co się dzieje w przyrodzie i jak widać, bardzo często leśnikom to się udaje, bo potrafimy stworzyć taki las, który teraz nawet nauka się spiera, czy to jest las pierwotny, czy to jest las naturalny, a jest to las, który został stworzony przez leśnika, przez społeczeństwo. Tu przede mną i za mną mamy mnóstwo martwego świerka ściętego. Świerka, który został ścięty w takich cennych fragmentach Puszczy Białowieskiej. Jesteśmy w strefie ochronnej Światowego Dziedzictwa Ludzkości, obiektu UNESCO, gdzie powinniśmy chronić naturalne procesy ekologiczne. Czyli w miejscu, gdzie nie powinniśmy wycinać drzew, nawet tych, które zostały zaatakowane przez kornika i zostały zabite przez kornika. Bo dokładnie w tym miejscu powinniśmy chronić naturalne procesy i w tym sensie martwe drzewo, martwe świerki są częścią tego procesu. Więc to, co się dzieje, jest na pewno niezgodne z tym, na co się umówiliśmy z całą społecznością międzynarodową. To, że będziemy te fragmenty lasu chronić w pierwszej kolejności i nie będziemy tutaj ingerować za pomocą piły, siekiery czy też ciężkiego sprzętu, co niestety właśnie niedawno miało miejsce. Oczywiście są w tym lesie takie fragmenty, które zostały w minimalnym stopniu, które były w minimalnym stopniu przez ludzi w jakiś tam sposób dotknięte, naruszone. To były obszary najmniej dostępne, najtrudniej dostępne dla człowieka i one pozostały rzeczywiście najbardziej zbliżone do tych naturalnych fragmentów, do takiej prastarej Puszczy Pierwotnej. I to jest obszar rezerwatu ścisłego w Białowieskim Parku Narodowym. Natomiast ingerencja człowieka w puszczę była od bardzo dawna
i porównywanie całego tego kompleksu, powtarzam, całego tego kompleksu do takich pierwotnych puszcz, Puszcza Amazońska i tak dalej, no to jest grubo takie nadużycie. Wszyscy ci ludzie, którzy pracują w tym lesie, którzy żyją w tym lesie, są za ochroną tego kawałka Polski. Są. Wszyscy są za ochroną, tylko jest różnica w sposobie chronienia. Jest różnica w sposobie chronienia. Ci, którzy tutaj żyją od wieków, tak to można powiedzieć, ci ludzie są po prostu zbulwersowani tym, jak patrzą, jak ten las umiera. A jeszcze co jest powodem tego niezadowolenia, że wszyscy tutaj mają ogrzewanie domów czy kotłowni, wszystko na drewno. No tak to było od wieków. No, gdzie węgiel do lasu, albo ropę, albo gaz wozić. A teraz ja w tym roku pierwszy raz paliłem w swojej kotłowni, żeby ogrzać ten obiekt węglem. To jest nie do pomyślenia. A dlaczego? Dlatego, że nie mogłem kupić drzewa, mimo że leży tego tutaj miliony metrów sześciennych. Czyli lokalsi bronią puszczy. Wiesz co, no tutaj są myślę dwie grupy lokalsów. Są osoby, które tutaj żyją od lat i chcą bronić puszczy, a też są osoby, które też żyją, ale nie chcą bronić. Chcą, żeby była tutaj leśna gospodarka i żeby lasy państwowe mogły tutaj działać i wycinać las. A myślisz, że co innego dla jednych znaczy puszcza, co innego dla drugich? Chyba tak. Chyba to różni się. Tak jakoś wewnętrznie czuję, że to są dwie zupełnie inne koncepcje. Jedni uważają, że to jest wielki ekosystem, który jest im potrzebny gdzieś, a drudzy uważają, że trzeba nim zarządzać, że trzeba go zmieniać, że trzeba spowodować, że na nowo się narodzi. I to są dwie tak skrajne, czarno-białe koncepcje, że one się obydwie wykluczają. I obydwie te strony chcą siebie przekonać nawzajem. What is a tree? It's life. It's a totally essential part of nature and who we are. It's again going, for me, it goes back to peace of mind. And I think in a world where so many people seem to be suffering mental anguish we know there is evidence, I think, and scientific research that for people to spend time in nature is so beneficial. And I think it would be a massive tragedy to destroy something so precious. The forest here is known amongst anyone who's at all interested or concerned about the nature of life. Particularly because it's the last remnant of what I call the Ice Age forests. And there is nothing but nothing else anywhere else in the world. And the fact that you're protecting a pristine, severely at-risk forest is really important because we don't know if we mess with this, as we have with other parts of the world, we don't know what we're going to lose and not be able to retrieve.
the local people themselves, and I'm sure many of them are aware of this because they have hotels and businesses, that it can be of financial benefit to them. The danger is that you can overstep the mark, and the influx of people like us coming into your pristine environment can destroy it. So there's a delicate balance that you need to achieve to maintain it, but it's vital that it is maintained. Local people can benefit. We benefit because of our experience here. And it's essential that that balance is preserved and met for future generations. It's so important.